Był to rok 1899, gdy na ulicach Ołomuńca pojawia się pierwszy miejski pojazd szynowy. Mieszkańcy z uznaniem przyjmują nowy środek transportu, jakim jest tramwaj elektryczny. Tramwaj miał usprawnić połączenie centrum miasta z oddalonym od niego dworcem kolejowym, wcześniej obsługiwane przez omnibusy konne. W tym odcinku poznacie bliżej działanie najmniejszej sieci tramwajowej w Czechach. Siedem sieci tramwajowych, 3 sieci trolejbusowe i 1 sieć metra. Transport w Czechach. Ołomuniec jest historyczną stolicą Moraw, 5. co do wielkości miastem Republiki Czeskiej. Miasto o 100 000 mieszkańców znajduje się na szlaku komunikacyjnym ze Śląska do Pragi. Niedaleko stąd też do drugiego miasta Czech, Brna, odległego o prawie 80 km. Uruchomienie tramwaju w Ołomuńcu wiązało się z otwarciem pierwszej pętli tramwajowej w Czechach. Inne krańce dotychczas kończyły się ślepym torem, a motorniczowie, aby zmienić kierunek jazdy, musieli przejść się na przeciwny koniec wagonu. Obecnie dawna pętla pod dworcem już nie istnieje, a tramwaje kończą trasę pół kilometra dalej na południe od dworca na pętli Fibichowa. Dziś Ołomuniec posiada najmniejszą w Czechach sieć tramwajową z łączną długością torowisk wynoszącą około 15 km. Można je podzielić na 2 główne trasy przebiegające w osi wschód-zachód. Obie rozpoczynają się pod dworcem głównym i okrążają rynek górny od południowej i północnej jego strony. Od tego szkieletu odchodzą 4 odnogi w kierunku krańcówek: Nežedin Krematorium, Nowa Ulice, Trynkowa i Pawlowiczki oraz odnoga prowadząca do zajezdni. Tak małą sieć obsługuje aż 7 linii tramwajowych o numeracji od 1 do 7. Wszystkie linie zatrzymują się pod dworcem głównym i kursują co 15 minut. Wyjątkiem jest linia numer 5, której kursy odbywają się z częstotliwością 30 minut. Na wspólnych odcinkach kursy są z reguły zsynchronizowane i odbywają się w regularnych odstępach. Jak na miasto tej wielkości, częstotliwości są bardzo przyzwoite, a i tak z komunikacji korzysta masa ludzi. Miasto nie odbiega współczesnymi rozwiązaniami od większych metropolii. Elektroniczne tablice pokazują nam przyjazd tramwaju w czasie rzeczywistym, a przez 35 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną transport publiczny przejeżdża priorytetowo. Priorytet zależnie od skrzyżowania.
jest udzielany bezwzględnie, czyli zawsze, lub na podstawie opóźnienia względem rozkładu jazdy. W Ołomońcu mamy typowo miejski typ tramwaju, z częścią wydzielonych torowisk, ale też sporą ilością torów poprowadzonych w jezdni wspólnie z samochodami. Tramwaje wielokrotnie przekraczają też w jednym poziomie torowiska kolejowe, a trasa w centrum, przez Namestii Republiki, prowadzi wąskimi i dość krętymi uliczkami Starego Miasta. Na jednej z ulic spotkamy przystanek typu wiedeńskiego. Poziom jezdni wyniesiono tu na wysokość wejścia do tramwaju, by pasażerom ułatwić dojście i wsiadanie do tramwaju. Taki zabieg zwiększa też ich bezpieczeństwo i dodatkowo spowalnia ruch samochodów w rejonie przystanku. Niewielką sieć obsługuje 60 tramwajów. Spotkamy tu wagony znane nam już z Ostrawy, czyli najpopularniejsze w Czechach Tatry T3, ale też trzyczłonowe pojazdy Skoda i Nekon. Ponadto są tu też pojazdy serii Vario LF. Co ciekawe, 14 z nich jest dwukierunkowych. Wagony kupiono w 2013 roku do obsługi nowej trasy o długości 1,4 km do krańca Trynkowa. Dotychczas zrealizowano pierwszy z 3 etapów planowanej budowy trasy, która zakończyć się ma do 2020 roku. Z tego powodu obecny kraniec nie jest zakończony pętlą, tylko przystankiem krańcowym ze zmianą czoła składu. Polskie Solarisy już teraz dominują ołomuniecki park autobusowy. Średnio 3 na 4 spotkane autobusy będą pojazdami tej marki, a łącznie doprawni podnik miasta Olomouce ma 78 autobusów. Co więcej, ponad połowa taboru to Solarisy Urbino 12, a przegubowych Urbino 18 jest 15. Rodzynkiem w taborze jest jeden Solaris Alpino o długości 8,6 metra oraz czeski, prawie 8-metrowy Mawe Cibus NA3X. Pozostałe autobusy to popularne w Czechach karosy w wersji standardowej i przegubowej. Za sieć transportu w kraju ołomunieckim, czyli odpowiedniku naszego województwa, odpowiedzialny jest jeden zintegrowany organizator. Obszar ten podzielony jest na ponad 100 stref biletowych, a sam Ołomuniec wchodzi w skład jednej strefy o numerze 71. Niegdyś tramwaje przejeżdżały przez najważniejszy plac w mieście, czyli Hornin na Messi. Dziś jest to miejsce typowo turystyczne. Wystarczy powiedzieć, że rocznie miasto odwiedza tylu turystów, co jest mieszkańców Ołomuńca.
Zabytkowe Stare Miasto można obejrzeć z góry, z klimatycznej wieży kościoła świętego Maurycego, na której szczyt prowadzi dość zagadkowe wyjście. Przed Ołomońcem stoją spore wyzwania na najbliższe lata. Na lokalnym portalu miłośników transportu przeczytamy o dalszej rozbudowie sieci tramwajowej, pierwszych zakupach 100% niskopodłogowych tramwajów oraz autobusów hybrydowych lub elektrycznych. I jeszcze ambitniej brzmią hipotezy dotyczące przyszłości tej już bardziej odległej. Sporym osiągnięciem byłaby tu z pewnością zmiana sposobu zasilania z kontaktowego z sieci napowietrznej na indukcyjne z sieci podziemnej. Na następny odcinek zapraszam Was do drugiego miasta Czech, 400-tysięcznego Brna. Tramwajem przejdziemy tu przez same centrum miasta. Do usłyszenia!